Hejka, tu Daria z MyDecoria. Dzisiaj będziemy robić osłonkę na kwiatek w formie takiego czajnika. On jest metalowy i ma dużo spękań i zadrapań. A te produkty można kupić u mnie w sklepiku. sklep.mydecoria.pl. Zapraszam na film. A może osłonka na roślinkę w starym stylu, a do tego w kształcie czajnika? Yes please. Najpierw całość pokrywam bonding primer, czyli primer do zadań specjalnych, po nałożeniu którego masz pewność, że nic nie odpadnie. Maluję w różnych kierunkach, aby mieć pewność, że podkład dokładnie wejdzie w każdą szczelinkę. Następnie nakładam jedną warstwę farby białej akrylowej. Z pięknego papieru ryżowego ze stamperii wyrywam kwiatowy wianek. Następnie przerywam go na pół i pozbywam się tła. Przykładam jedną połówkę wzoru i przyklejam na klej do decoupage. To samo robię z drugiej strony, ale już w powietrzu, żeby nie uszkodzić pierwszej przyklejonej ilustracji, która jest wciąż mokra. Wokoło wzoru maluję farbą kredową czarną, która jest bardzo dobrze kryjąca i szybko schnąca. Kolejnym krokiem jest nałożenie wosku na czarną farbę, po to aby późniejsze przecierki wychodziły nam błyskawicznie i bez wysiłku. Czekam około 10 minut, aby wosk ładnie zasechł i maluję różnymi farbami pasującymi do wzoru i tła. Wybrałam farby kredowe kość słoniowa, intensywna zieleń, oliwkowy oraz szparaga. Wszystkie mają piękne, zgaszone odcienie, które fantastycznie się ze sobą łączą. Pomagam sobie pędzlem gąbkowym, aby rozblendować wszystkie kolory. Nie robię tego super ekstra na tip-top, ponieważ późniejsza obróbka i tak zmieni ostateczny wygląd. Po wyschnięciu przecieram papierem ściernym wszystkie te miejsca, pod którymi malowałam czarną farbą. Robię mniejsze i większe zadrapania.
Czajnik ma wyglądać na bardzo wyterany, dlatego do niszczycielskiego arsenału wkracza szpachla. Zdrapuję wierzchnią część farby, robię duże dziury, odsłaniając ciemny odcień pierwszej farby. Gdzieniegdzie nakładam podkład do systemu spękań do farb, który po wyschnięciu staje się przeźroczysty. Jeśli jakieś dziury wyszły za duże, teraz jest moment, aby je zakryć. Gdy podkład suchy, nakładam szpachelką farbę do spękań. Gdy gruba warstwa farby, spękania są duże, a gdy cienka warstwa farby, spękania są małe. Podczas suszenia spękań można się posilić suszarką, aby spękań było więcej. Gdy już suche, wydrapuję gdzieniegdzie dziury w spękaniach. Na całość nakładam bitumen w paście. Używam do tego papierowego ręcznika. Wmasowuję w czajnik, zwracając szczególną uwagę na spękania. Teraz mają wygląd starych i lekko pobrudzonych. Po wyschnięciu nakładam zieloną i brązową pastę woskową, aby ładnie połączyć ze sobą kolory. Brązowej pasty używam na nity i krawędzie czajnika. Po wyschnięciu zabezpieczam wszystko woskiem. Wcieram go okrężnymi ruchami w każdy zakamarek czajnika. Wsadzę kwiatek do środka i gotowe. Wszystkie użyte produkty znajdziesz na dole w opisie, a Ciebie zapraszam za tydzień, w piątek, na kolejny film i na DecoChat o 19 w każdą środę. Jak Ci się podoba, to łapki w górę i subskrybuj mój kanał. Pa!